Cześć, ja jestem Playgirl. Chciałam Wam taką ekstremalnie szybką prezentację pokazać na temat nietechnicznych posłów. Ja akurat również zajmuję się programowaniem, natomiast sama żadnego z tych posłów nie rozwijałam. Ja zajmuję się w tym momencie pisaniem clunkerów / agentic AI, tego sławnego i okropnego, i ktoś to musi robić. Przynajmniej jeśli robię to ja, to jest gwarancja, że to jest zrobione źle. Więc zacznijmy od pokazywania Wam posłów, o których się dowiedziałam na FOSDEMie. Mam wrażenie, że nie dowiedziałabym się o nich specjalnie nigdzie indziej, a to dlatego, że chyba niespecjalnie takie nietechniczne posły, które zajmują się rozwiązywaniem problemów nietechnicznych, nie są jakoś specjalnie promowane, więc być może znajdziecie coś dla siebie. Pierwszy, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest Open Food Facts. To jest apka, ale też strona, ale też paska, które zawierają dane, które są oczywiście zebrane przez wolontariuszy i użytkowników i zawierają dane o wartościach odżywczych, o składnikach, o stopniu przetworzenia, o oddziaływaniu na środowisko różnych produktów, które możecie znaleźć w sklepach. To jest międzynarodowy startup, głównie wolontariusze pochodzą z Francji, bo on powstał w Francji. Jest fajny, bo jeżeli na przykład macie wkrętkę, żeby sobie porównać wszystkie skiry, które są dostępne na rynku, który ma najlepsze proporcje, białeczka czy coś takiego, to możecie sobie zrobić ranking i sobie przejrzeć te rzeczy. Apka potrzebuje definitywnie kontrybutorów i takich osób, które będą robić głównie rzeczy związane z produktami. Tutaj nawet na tym screenie, który jest literalnie wyszukaniem stylu, widać, że na przykład jakimś cudem styl tego samego producenta o dwóch różnych smakach ma dwa różne bardziej skory, co znaczy, że ktoś się gdzieś pomylił. Także zachęcam do rozwijania i zachęcam do używania, jeżeli macie potrzeby związane z może ulepszeniem swojej diety. Co jest fajne, to również są tagi związane z tym, czy produkty są wegetariańskie, wegańskie i czy zawierają olej palmowy. Czy ta etykiety? Tak. Generalnie co się robi, to robi się zdjęcie tego skyru tak po prostu, znaczy produktu, później robi się zdjęcie etykiety i on jest w stanie go zwykle odnaleźć i czasem robi się jeszcze zdjęcie składu. Był taki portal Winka.net bodajże, gdzie ludzie samo robili dla tanich win właśnie. Nice. Yes, finally open food facts for Polish people. Dokładnie, prawda? Szczerze mówiąc, nie wpisywałam winka w Open Food Facts. Trzeba zobaczyć. Właśnie Amaren na przykład. Okay, let's open food facts. Tak, Let's dokładnie. Szukajcie Szukam. wina. Być może trzeba po prostu założyć tą kategorię i ją prowadzać w astoreście. No właśnie. Także tak, Poland Strong. Polska górą. Polska górą. Tak, Polska górą. I tak, Open Food Facts wypączkowało jeszcze 4 inne projekty. Nie wiem, czy to jest super dobry design pattern, co oni robią, bo po prostu skopiowali Open Food Facts i zrobili logo do produktów i tam możecie znaleźć informacje o bateriach i produktach, które nie są jedzeniem. Na Open Pet Food Facts, nie ma zaskoczenia, są produkty dotyczące jedzonka dla zwierząt. Open Beauty Facts to z kolei kosmetyki. Natomiast chciałam Wam jeszcze krótko opowiedzieć o Open Prices, bo jest to odrobinę innego typu projekt. Nie jest to klon Open Food Facts. Jest to głównie paska, która ma takie bardzo ciężkie UI w tym momencie do oglądania, natomiast wprowadzanie do niej rzeczy odbywa się przez Open Food Facts. To jest baza, która zawiera ceny produktów, które są oznaczone lokacją i czasem, które można sobie złączyć po prostu z Open Food Facts i w ten sposób sobie jakąś apkę zrobić. Można sobie podłączać się przez API, można sobie wszystko ściągnąć z JSON-u, także na Hugging Face to jest portal dla ludzi od ML-a. Jest udostępniony dataset, jeżeli chce się coś trenować na tym. Na tej stronie, którą tutaj podlinkowałam, macie przykłady różnych wykorzystań i tutaj są 2 z nich. Ten jeden jest strasznie fajny, chociaż mamy mało cen.
To znaczy można sobie porównać, ile ten skrypt będzie kosztował w różnych sklepach. Jeżeli tylko ludzie będą wprowadzać ceny, to będzie fajne. Natomiast rozbawił mnie szalenie ten Diet Optimization, bo to jest apka, która wybiera Wam optymalną dietę pod zadaną liczbę kalorii, zadaną liczbę makro i tam też możecie inne składniki sobie naciągnąć z uwagami. Jest to hilaryczne, polecam sprawdzenie. Mnie się udało z polskich składników wgranych ustawić dietę, w której głównie węglowodany pochodziły z 1 kg mąki białej. Więc polecam, warto się wzorować. Drugim i przedostatnim jednocześnie projektem, który chciałam Wam pokazać, jest coś zupełnie innego, to znaczy free sewing. I to jest projekt, który założył gość, który miał chyba przeciwny problem do mnie, bo miał tak na oko podczas prezentacji tak ze 180 cm i był bardzo wąską osobą. Ja jestem bardzo niską osobą i też szerszą może osobą niż on był, natomiast jak wiecie, firmy odzieżowe raczej uważają, że ludzie się skalują tak proporcjonalnie, tak? Że są po prostu proporcjonalnie więksi. I gość po prostu stwierdził, że rozwiąże ten palący problem w ten sposób, że będzie sobie sam szył ciuchy, po czym napisał apkę, która po wprowadzeniu Waszych wymiarów wygeneruje dla Was wykroje, które będą idealnie pasować do Waszego ciała, żebyście mogli sobie na przykład portki uszyć, które będą idealne. Bardzo polecam, nawet jeżeli teraz nie czujecie, że umiecie szyć i że to jest coś, co chcecie robić, to na przykład w tym showcase'ie można sobie zobaczyć, jakie fajne rzeczy ludzie poszyli i to jest naprawdę fajne i inspirujące. I ostatnią rzecz, którą chciałam Wam polecić, znalazłam na Fosdemie, nie było o niej prezentacji żadnej, natomiast był taki plakat, więc w oczywisty sposób musiałam wejść na tą stronę, żeby się dowiedzieć, że jest to trochę taka open source'owa, ale myślę, że też mocno anarchistyczna apka, w której macie self-testing, który jest związany z ADHD, autyzmem, dysleksją, dyspraksją i dyskalkulią. I tak, jest to o tyle ciekawe, że z tego co widziałam, te testy, które są na tej apce, które sami rozwiązujecie, to są rzeczywiście częściowo testy, które są diagnostyczne, używane w realnej diagnostyce, więc przynajmniej pytania nie są wymyślone, są to rzeczywiste pytania gdzieś tam używane. Natomiast też pragnę podkreślić, że tą apkę tak czy siak używa się na prawach powiedzmy takiego psychoquizu, bo rzeczywistą, prawdziwą diagnozę może dla Was przeprowadzić wyłącznie lekarz, psychiatra i psycholog pewnie w tandemie. Natomiast tutaj jest super fajnie, bo można sobie poklikać, później dostać taki spike chart, jakie macie takie neurodywergencje w sobie, także też polecam. I to literalnie był koniec mojego lightningu. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ktoś chce mojego mastodona, to polecam.